Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać zawartość najnowszego modelu firmy Arma Hobby. Jest to P51B Mustang. Nowością w tym pudełku jest ramka z uzbrojeniem, mianowicie z podwieszanymi bazukami pod skrzydłami. Standardowo pudełko standardowe jak dla Arma Hobby, z fajną grafiką. Z tyłu są pokazane dostępne malowania. Jak zwykle 3 do wyboru. Przeważające są srebrne Mustangi, co raczej nie jest niczym zaskakującym. Wszystko są to maszyny, które operowały na Bliskim Wschodzie, na wschodzie, w obrębie Chin, Birmy czy też Indii. Zajrzyjmy do środka. Jak zwykle w modelach Arma Hobby zapakowane wszystko jest w plastikowy woreczek. Nie jest to stricte nowy model. Pierwsze wydanie Mustanga było już jakiś czas temu. Nowością, jak już wspomniałem, jest ramka z uzbrojeniem. Widać to też tutaj w tej instrukcji. Pozostałe ramki są to ramki już dobrze znane z modeli z Mustangiem od Arma Hobby. Także model jest bardzo dobrze, bardzo ładnie zaprojektowany. Zaraz będę pokazywał po kolei. Zaczniemy sobie od ramki z największymi częściami, mianowicie jest tutaj tak skrzydła, kadłub, jak widać bardzo ładny detal. Skrzydła mają bardzo drobne linie podziału, zresztą cały model ma takie linie podziału. Delikatne, bardzo ładnie zdetalowany. Niestety tablica zegarów ma, o czym już było wiele razy mówione, błąd. Ten panel po środku powinien być nie wysunięty, a wpuszczony w tablicę zegarów. Tu mogę zaproponować zamiennik z Yahoo, który jest odwzorowany w poprawny sposób. 2 rodzaje stateczników. Jeden z brzechwą, drugi bez. Trochę detali do kabiny pilota. Wszystko naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bardzo fajne wrażenie w dalszym ciągu robi ten model. Niestety tutaj w jednym miejscu mamy drobne jamki skurczowe. Akurat nie będzie to problemem, żeby to wyprowadzić. Odrobina surfacera czy też szpachlówki załatwi sprawę. Zajrzyjmy na drugą stronę. Ożebrowanie jest, jeśli chodzi o wnękę podwozia głównego, jest odlane razem ze skrzydłem. Nieco wyzwaniem jest pomalowanie tego, ale da się to zrobić. Jeśli chodzi o kabinę pilota, część rzeczy jest odlane. Część instalacji agregatów musimy przykleić, zostały odlane osobno. Tutaj też niestety ramka skurczowa. Tutaj w tym miejscu też nie ma większego problemu, żeby to załatać, na przykład za pomocą kleju cyjanoakrylowego. Dobra, następna ramka to jest ramka mniejsza. Tu jest już tylko kilka elementów, między innymi lotki, które mają bardzo fajną fakturę.
delikatnym spracowanym poszyciem. Osłony podwozia, również niestety drobne jamki skurczowe, ale to nie jest żaden problem. Kółko ogonowe, opony, uzbrojenie, podwieszenia, 2 rodzaje zbiorników paliwa, no oczywiście śmigło. Wszystko bardzo ładnie wygląda, bez nadlewek, bez przesunięć formy. No, w dalszym ciągu jeden z najlepszych modeli w skali 1:72, jaki widziałem. Oszklenie. Oszklenie jest całkiem niezłego poziomu. Klarowne. Bardzo fajny pomysł z odlaniem przedniego owiewki razem z fragmentem kadłuba. Nie ma problemów z połączeniem owiewki i kadłubem. Mamy oczywiście 2 typy oszklenia, czyli Malcolm Hood, między innymi Malcolm Hood. Bardzo ładnej jakości. Tu raczej nawet nie są potrzebne dodatkowe zabiegi, żeby coś z tym oszkleniem robić. I ostatnia ramka, która pierwszy raz jest premiera tej malutkiej ramki tutaj z uzbrojeniem. Z tego co wiem, to jest też sprzedawane to w osobnym zestawie razem z bombami wykorzystywanym przez US w czasie II wojny światowej. Bardzo ładne detale. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj zapewne jakiś element, który ułatwi nam montaż, ale to zapewne będzie wiadomo po otwarciu instrukcji. Jeśli chodzi o instrukcję, to jest taka jak zwykle. To samo, co normalnie. O, tu jeszcze kalkomanie za chwilkę. Instrukcja jest kolorowa, co ułatwia nieco malowanie. No jak zwykle w przypadku akurat Mustanga jest mnóstwo informacji. Trzeba uważać, żeby się nie pogubić. Czyli najlepiej sobie pozaznaczać wszystkie etapy. Poskreślać to, co nie będziemy robić przy danym modelu. Są różne ustawienia radia, akumulatorów, zbiornika, jeśli chodzi o zbiornik dodatkowy. Cała duża lista kalkomanii, które musimy nałożyć w kabinie pilotów, co zresztą bardzo fajnym rozwiązaniem. Dużo lepiej te kalkomanie wyglądają według mnie niż na przykład blaszki. W dalszym ciągu tutaj, o, tu widzimy ten schemat malowania wnęki podwozia, który no jest troszkę upierdliwy, będzie sporo maskowania, aczkolwiek da się to pomalować. I tu widzimy te dziwne części, które są na nowej ramce, i już widać, że to ma nam posłużyć do nawiercenia otworów pod uzbrojenie. Czyli to jest taki patent, zresztą nie pierwszy raz w przypadku Arma Hobby. Tu dość znane są różne patenty na ustalanie podwozia, na przykład w Wildcacie,
na wyrycie jakichś dodatkowych paneli przy wersjach rozpoznawczych, to często można się z tym spotkać, że jest jakiś szablon czy jakaś część, która ma służyć jako kopyto. Dobrze, idąc dalej, instrukcja taka jak normalnie przy tego producenta. W jakichś tam trudniejszych miejscach jest render 3D. O, tutaj musimy odtworzyć panel i mamy do tego dołączoną maskę. Także instrukcja. Lecimy z instrukcją. Cały szablon stencili i na koniec malowania dostępne. Raz, dwa, trzy malowania. Dla mnie najbardziej atrakcyjny jest ten w kolorze Olive Drab. Jakoś nie za bardzo przypadam za srebrnymi Mustangami. Napiszcie zresztą w komentarzu, które z malowań byście wybrali z tych trzech, ale jak już mowa o malowaniach, to pora zajrzeć, co tam kalkomanie pokazują. Także tak, arkusik kalkomanii takiej standardowej wielkości. Wydrukowane przez Techmoc. Całkiem dobrej jakości te kalkomanie są od jakiegoś czasu. Dobrze reagują na płyny. W miarę cienkie. Tutaj widać, że ostre są kolory. Wyraźnie wydrukowane. Nie widzę żadnego rastra. Oczywiście są też, o tutaj widać, są kalkomanie do kokpitu, to oznaczone literą K. Jest ich całkiem sporo. Poza tym stencile literą S. No minusem jest to, że pasy pilota są w formie kalkomanii, nie ma blaszki w tym modelu, ale od niedawna można zamówić na stronie producenta wydrukowany fotel pilota wydrukowany na drukarce 3D. Ewentualnie można też zakupić plik 3D do samodzielnego wydruku, także jest alternatywa. No, również można aftermarketowy fotel drukowany, czy też inny sobie zakupić, także tutaj lub pasy też w formie blaszek są dostępne w sklepach modelarskich. Także kalkomanie i to co jeszcze mamy, to mały arkusik z maskami. Tutaj jest tak, maski są, jeśli chodzi o podwozie, oszklenie. Jest ta maska, jeśli chodzi o wyrycie tego dodatkowego panelu na boku. I to tyle. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten zestaw Mustanga. Sam model jest bardzo fajny, bardzo fajnie się składa, jest bardzo dobrze spasowany, bardzo szczegółowy, a mówię to jakby z takim pewnym przekonaniem, ponieważ zdarzyło mi się zbudować jednego Mustanga już z tego zestawu. Jest to jedno z pierwszych wydań. Tak się prezentuje. Tak, srebrny Mustang, chociaż nie przypadam za srebrnymi, ale akurat mi się zdarzyło popełnić srebrnego Mustanga. Nie miałem z nim większych problemów. Oczywiście nie jest to model dla osoby początkującej, ponieważ jest dość skomplikowany, jeśli chodzi o kabinę pilota. Jest tam sporo rzeczy do zrobienia, więc osobę początkującą może zmęczyć ten model. Ale z gorącym sercem polecam każdemu, kto chciałby mieć miniaturę Mustanga wczesnego w skali 1:72. Jest to naprawdę bardzo fajny model. Także dzięki wielkie za oglądanie. Napiszcie, co sądzicie o tym modelu. Może już budowaliście Mustanga z Arma Hobby, jakie są wasze przemyślenia. Dajcie też znać, czy wam się podobał ten filmik.
i ewentualnie czy jakieś zmiany mam wprowadzić. Poza tym, gdybyście mi czuli pewien niedosyt, jeśli chodzi o ten unboxing, to odsyłam Was do mojego bloga, tudzież na mojego Facebooka, gdzie z pewnością pojawią się wysokiej jakości zdjęcia pokazujące ten model. Głównie kalkomanii i tą nową ramkę, ponieważ te części podstawowe już niejednokrotnie fotografowywałem, więc tam po prostu wrzucę link do starszego artykułu. Ale jeśli chcecie więcej poczytać, czy dowiedzieć się informacji na temat tego modelu, to z przyjemnością odsyłam Was na mój blog z aptekarską precyzją i tam możecie więcej informacji się dowiedzieć na ten temat. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego filmiku. Cześć!